Hej moi kochani, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Minecrafta. Dzisiaj zajmiemy się plikiem server.properties. A więc ten plik znajduje się generalnie zawsze w katalogu serwera Minecrafta, czyli tam, gdzie nasz plik startowy, czyli w tym wypadku start.bat. I tutaj też jest plik server.properties. Jest to plik, który zawiera całą konfigurację serwera. Jego normalnie możemy otworzyć za pomocą np. dodatnika i ja go sobie tutaj otwarłem akurat w Visual Studio Code, ale jak najbardziej mogę go sobie otworzyć po prostu w notatniku i tak on będzie wyglądał. Ja sobie użyję Visual Studio Code, bo lepiej to wygląda, ale wszystkie zmienne możecie edytować tak jak wam mówię w notatniku, bo jest to, tak jak mówię, zwykły plik tekstowy. A więc plik server properties to jest plik, który określa parametry czy tam ustawienia naszego serwera. W tym oto pliku, jeżeli wprowadzamy jakiekolwiek zmiany, musimy go zapisać, a potem nasz serwer od nowa zrestartować i wtedy dopiero te zmiany będą, że tak powiem, działały. Jeżeli generalnie mamy tutaj różne opcje, możecie niektórych z tych opcji tutaj nie mieć. Jeżeli nie będziecie ich mieć, wtedy po prostu serwer przy starcie wygeneruje wam, doda wam te zmienne i posegreguje tą listę w trochę inny sposób niż teraz ja ją mam, bo ja ją mam alfabetycznie posegregowaną, a wy będziecie ją mieć po prostu w innej kolejności posegregowaną. Ale o tym nie musicie się martwić. Generalnie, jeżeli mamy tutaj różne elementy, to co jest przed znakiem równa się, tego po prostu nie edytujemy. Co możemy zrobić? Możemy po prostu dodać hashtag z przodu i po prostu będzie to oznaczało, że ta linijka będzie po prostu ignorowana, jeżeli damy ten hashtag, czyli to jest komentarz, tak jakby wtedy będzie. I generalnie rzecz biorąc, dzisiaj wytłumaczę wam wszystkie elementy, które są w tym pliku i jak je ustawić. A więc zacznijmy sobie od tego, zacznijmy sobie od pierwszego tutaj elementu. Pierwszym elementem jest allow flight. Oznacza to tyle, że po prostu czy możemy na serwerze latać. Domyślna wartość tego jest false, czyli kłamstwo albo po prostu nie. Jeżeli wpisalibyśmy true, czyli prawdę, byłoby to tak i po prostu możemy sobie albo wpisać false albo true. Jeżeli mamy false, oznacza to, że nie pozwalamy na latanie i jeżeli gracz będzie po prostu unosił się nad ziemią dłużej niż 5 sekund, wtedy zostanie wyrzucony z serwera i w konsoli pojawi się informacja, że na tym serwerze latanie jest niedozwolone. A jeżeli będzie na wartości true, czyli tak, wtedy w tym trybie gracz jak najbardziej będzie mógł sobie latać. Jeżeli na przykład na cheatach albo po prostu się unosi nad ziemią. I oczywiście to się tyczy tylko i wyłącznie trybu przetrwania. A więc jeżeli będę mówił, słuchajcie, o wartości logicznej, oznacza to, że tutaj po znaku równa się możemy napisać albo true, albo false, czyli prawda albo fałsz, albo tak, nie, tak sobie możemy wytłumaczyć, albo włączone, wyłączone, czyli dozwolone latanie, false, nie, niedozwolone. Kolejną opcją jest zezwolenie na generowanie się netheru, czyli piekła. Jest to też wartość logiczna true i false. W tym wypadku domyślnie jest true, czyli prawda, czyli normalnie serwer będzie posiadał nether. Będziemy mogli to też sprawdzić, jeżeli utworzy nam się tutaj, że tak powiem, plik folder z world nether, jeżeli będziemy mieć na przykład serwer na pluginach. W tym wypadku mamy tylko i wyłącznie folder world. Aktualnie, potem jak wejdziemy do netheru, prawdopodobnie nam się utworzy też folder world nether. A więc jeżeli mamy, że tak powiem, zezwolenie na nether, to wtedy on się utworzy. Na pluginach, jeżeli będziemy mieć paper, utworzy się też w katalogu dodatkowy folder, gdzie będzie po prostu nasz świat nether. Tutaj jak widzimy jego nie ma, mamy data, mamy rates, tak dalej, regiony różnego rodzaju, ale stricte nie ma tego świata, bo dim1 to jest właśnie nether w tym wypadku, więc tak. Ale tak to utworzy się świat o nazwie po prostu w tym wypadku world podłoga nether. Kolejną opcją to jest broadcast console to ops. Oznacza to tyle, że jeżeli użyjemy w konsoli jakiejś komendy, czy jakiejś na przykład OP, wtedy wszystkim osobom, które mają operatora serwera, wyświetli się po prostu tutaj informacja o tym, że ktoś dostał OPA. Na przykład teraz dodamy OPA osobie Chris, sobie to teraz wam pokażę. Wpisuję w konsoli OP Chris i widzimy na serwerze server made Chris a server operator. Odbierzemy teraz OPA i w tym wypadku tutaj też dostajemy, wszyscy, którzy mają OPA na serwerze, czyli operatora serwera, dostają taką wiadomość. To samo się tyczy rcona, czyli komend w rcon. Jest to po prostu, że tak powiem, zdalne połączenie się, zdalny dostęp do konsoli, remote console i po prostu za pomocą tego wtedy wszystkie te komendy też będą
przesyłane do operatorów. Możemy to włączyć też w true albo false. Następnie difficulty jest to po prostu poziom trudności na serwerze i tutaj mamy dwie opcje, albo wpisujemy całe nazwy, czyli peaceful, easy, medium i hard. Medium chyba albo normal, jestem pewien, jak to było chyba normal. W sumie wyświetla Wam się to teraz na ekranie, albo po prostu 0, 1, 2, 3, gdzie 0 to jest tryb peaceful, czyli pokojowy, a 3 to jest poziom trudny. I to jest po prostu ten tryb, jakbyście byli na single player, bo tutaj widzimy, mamy difficulty easy. Jakbyście byli na single player, to po prostu to jest nic innego jak możliwość zmienienia sobie poziomu trudności. Jak sobie klikniecie escape, opcje i tutaj difficulties możecie zmienić na hard, peaceful, easy, normal. Normal w sumie tam jest. I w taki sposób sobie to możecie zmienić. Następną opcją jest włączenie bądź wyłączenie command bloków i w tym wypadku mamy włączone command bloki false, to są takie bloki poleceń i tutaj mamy opcję false, czyli na serwerze nie będzie można z nich korzystać. Ale opcją jest to monitorowanie tiku serwera. Jest to wyłączone, można się do tego podpiąć zdalnie, dokładnie nie wiem jak to działa, ale jest też taka opcja. Następnie mamy opcję Enable Query. Mamy tutaj opcję na false. I tutaj Enable Query tutaj włącza protokół Game for Spy, używany do uzyskania informacji o serwerze, takich jak na przykład właśnie tutaj te informacje, które są tutaj w Minecrafcie wyświetlone, takich właśnie jak ilość graczy na serwerze, motto serwera i tak dalej. To generalnie jest potrzebne, żeby było włączone, jeżeli chcemy zdalnie pobierać informacje o waszym serwerze, na przykład jakbyśmy mieli Discordowego bota i chcielibyśmy, aby ten bot pobierał informacje o serwerze, to wtedy ta opcja musiała być włączona. Następnie mamy Enable Remote Console, czyli RCON i to mamy na false i to też tak samo, jak na przykład chcielibyśmy się za pomocą strony internetowej albo za pomocą komendy w Discordzie wpisywać polecenia na waszym serwerze, wtedy ta opcja też musi być jak najbardziej włączona. Kolejną opcją mamy Enable Status. Zależy o tyle, że jeżeli ustawimy tą wartość na true, to tutaj na liście serwerów, jak sobie odświeżamy, będziemy tutaj widzieć, że serwer jest włączony. Jeżeli natomiast damy to na false, wtedy będzie się tutaj wyświetlało, że jest wyłączony, jednakże serwer ciągle będzie przyjmował połączenia, czyli będziemy mogli się do niego połączyć, czy tam z nim połączyć, tam wejść na ten serwer i po prostu na nim grać. Kolejną opcją jest to opcja Enforce Whitelist, czyli jakby wymuś białą listę. Biała lista to jest lista osób, które mogą grać na serwerze, w zasadzie ich niki. I jeżeli ustawimy to na false, czyli tak jak jest teraz, wtedy jeżeli będzie na przykład użytkownik na białej liście i będzie grał na serwerze i stwierdzimy, że chcemy go z tej listy usunąć, to i go usuniemy i on będzie ciągle na serwerze, to nic się z nim nie stanie, będzie mógł dalej grać, ale dopiero jak wyjdzie z serwera i wejdzie na niego ponownie, to wtedy, będzie próbował ponownie na niego wejść, to wtedy nie będzie mógł wejść i się wyświetli informacja o tym, że nie jest na białej liście. Ale jeżeli ustawimy tą opcję na true, wtedy w momencie usunięcia osoby z whitelisty będzie ona na serwerze, wtedy zostanie z tego serwera wyrzucona i później nie będzie mogła do niego też dołączyć. Kolejną opcją Entity Broadcast Range Percentage jest to wartość w wypadku w procentach. Jakby to powiedzieć, w Minecrafcie moby, że tak powiem, spawnują się w różnej tam odległości i my też je widzimy z różnej dopiero odległości. I to jest po prostu procent, z jak daleko serwer przesyła do naszego użytkownika informację o tym, że jest jakiś potworek. Czyli 100% w tym wypadku jest to maksymalna odległość, w której zobaczymy potworka. Jeżeli byśmy to ustawili na połowę, to mimo tego, że potworek byłby dużo dalej od nas, na przykład 20 kratek czy 30 kratek, to my zobaczylibyśmy go dopiero na przykład z 20 kratek, czy z połowy długości. Czyli jeżeli ja bym sobie teraz miał Game Mode Creative i sobie tutaj wezmę potworka, czy na przykład Clipper na serwerze i on będzie na przykład w tym miejscu. Dajmy sobie, że będzie w tym miejscu, prawda? I ja go tam generalnie widzę, nie wiem dokładnie z ilu to jest klocków, ale normalnie załóżmy widzę go stąd. Serwer wysyła mi informację, że on jest tutaj. Ale jeżeli zmniejszę te procenty o połowę, to teraz bym go nie widział. Dopiero jak podejdę bliżej o połowę i teraz dopiero bym go zobaczył. I dokładnie ta wartość to oznacza. Następnie mamy Force Game Mode, czyli wymuś tryb gry gracza. Oznacza to tyle, że jeżeli Game Mode gracza ustawimy sobie na 0, w tym wypadku 0 to jest Survival, czyli tryb przetrwania. Czyli taki, że tak powiem, jaki mam teraz na serwerze. Dokładnie taki jak mam teraz. I widzimy, mam tryb Survival, czyli tryb przetrwania. Ja sobie zmienię ten tryb na Creative, czyli tryb, że tak powiem,
kreatywny, gdzie mam wszystkie przedmioty, widzicie, mam wszystkie przedmioty. I opcja Enforce Game Mode, czyli wymuś Game Mode, czyli tam tryb gry gracza, będzie zawsze po dołączeniu gracza na serwer zmieniała jego tryb gry na ten, który ustawiliśmy w Game Mode. Czyli ja mam Creative, wychodzę z serwera. Serwer wprawdzie pamięta, jaki miałem tryb, ale zawsze go będzie zmieniał na tryb, który ustawiłem tutaj, czyli tryb przetrwania. Jest to o tyle fajne, że jeżeli ktoś mi na przykład przez przypadek sobie zmienił, czy tam przez przypadek jakiś admin na tryb na kreatywny, to przy wejściu na serwer zawsze mu cofnie na tryb właśnie w tym wypadku przetrwania. Oczywiście jeżeli to wyłączymy, to wtedy nie będzie tak działać, czyli jeżeli ja sobie zmienię na kreatywny, to przy wejściu na serwer dalej będę miał tryb kreatywny. Następnie mamy Function Permission Level i generalnie tutaj możemy sobie ustawić wartość od 1 do 4. Domyślną wartością jest 2, tak jak to mamy teraz. To po prostu ustawia, że tak powiem, poziom permisji dla operatora, czyli tutaj mamy na dole OP Permission Level, czyli żeby mógł używać funkcji, różnego rodzaju funkcji. W tym wypadku jest to poziom drugi wymagany, żeby mógł używać funkcji, ale widzimy, że ustawiamy na dole poziom 4 dla operatora. Kolejnym opcją jest dokładnie te rzeczy, które możemy tutaj ustawić, to jest tak jak mówię 1 do 4, ale że tak powiem to się tyczy tylko i wyłącznie funkcji. Więc kolejną rzeczą jest to Game Mode, czyli tryb gry. Tutaj też mamy w tym wypadku 4 tryby gry. Jest to 0, 1, 2 albo 3. I w tym wypadku 0 to jest Survival, 1 to jest Creative, czyli kreatywny, 2 to jest Adventure, czyli tryb przygody i 3 to jest Spectator. Generate Structures jest to, słuchajcie, generowanie struktur takich jak wioski. Jeżeli to ustawimy na false, czyli że ma nie generować, na przykład wioski nie będą generowane, ale cave'y będą i tak czy siak generowane. Tutaj mamy opcję Generator Settings. To są funkcja, żeby tutaj musimy dać JSON-a, czyli taki specjalny ciąg znaków, jak chcemy generować nasz świat. Ja dokładnie tego nie będę opisywał, bo to jest bardzo dużo opcji tego, ale możemy sobie coś takiego zrobić. Jeżeli chcemy tutaj, żeby nasz świat się generował jakoś specjalnie, na przykład chcielibyśmy, żeby był cały z lawy, to wtedy musimy też tutaj jako level type wpisać flat, dokładnie, czyli płaski świat i wtedy generator settings, jeżeli nie są puste, brane są pod uwagę. Kolejną opcją to jest tryb hardcore. Hardcore po prostu sprawia, że ignorowany jest, że tak powiem, difficulty, czyli poziom trudności serwera i ustawiany jest zawsze na hard oraz w momencie śmierci gracz dostaje tryb spektatora i, że tak powiem, nie może się więcej odrodzić. Level name to jest nic innego jak nazwa naszego świata i generalnie tutaj mamy world i tutaj też mamy world. Jeżeli sobie to zmienimy, to wtedy utworzy się nowy świat o nazwie na przykład, nie wiem, ABC czy coś takiego. Też generalnie, jeżeli chcecie sobie właściwie zacząć nowy świat, to nie warto usuwać tego, tylko po prostu tutaj sobie zmienić nazwę i się wtedy wygeneruje świat. Level seed to nic innego jak po prostu, że tak powiem, ziarenko do generowania świata. Jeżeli ktoś Wam na przykład chcecie grać na seedzie kolegi, wpisujecie komendę seed, czy tam prosicie go o seeda i ten seed tutaj sobie kopiujecie, wklejacie tutaj i wygeneruje Wam się dokładnie taki sam świat, tylko że pusty jak Wasz kolega. Tutaj mamy opcję generowania świata. W tym wypadku, jak widzimy, ja mam default, czyli ten zwykły minecraftowy świat, jednakże możemy sobie ustawić tutaj, wpisać wartość flat, large biomes, amplified, czy jakoś tak. To są po prostu takie wysokie góry i do wersji 1.15 była też opcja buffet dokładnie, ale już jej nie ma. Więc tak. Więc large biomes jeszcze to są takie duże biomy, a flat to jest po prostu płaski świat. Jeżeli tak jak mówię, chcecie użyć generator settings, wtedy wpisujecie tutaj flat i wklejacie sobie tutaj generator settings, który ma. Tutaj kolejną rzeczą to jest maksymalna wartość, którą możemy budować, czyli do wartości Y256 możemy budować. Potem maksymalnie graczy, którzy są na serwerze, to jest 20, to jest ta wartość, która jest podana tutaj, 20. Max tick time ustawia maksymalną liczbę ticków, jaką może przyjąć serwer bez wyłączenia się. Kiedy liczba ticków zostanie przekroczona, serwer zostanie wyłączony. Generalnie od wersji 14W32A możemy tutaj wpisać -1 i wtedy wyłączymy tą opcję. Kolejną rzeczą jest maksymalna wielkość świata. W tym wypadku jest to bardzo daleko, czyli jak daleko w zasadzie możemy dojść, bo jak wiecie, Minecraft jest randomowy, losowy i możemy daleko iść, im dalej idziemy, to tam się nam generuje nowy świat i po prostu tutaj mamy taką wartość. Możemy, jak chcemy mniejszą, ustawić sobie mniejszą. Następnie mamy motto serwera, to jest nic innego jak po prostu nazwa. Tutaj w menu serwer Minecraft, widzicie taka sama, możemy to zrobić kolorowe. Jeżeli chcecie sobie zrobić kolorowe, zapraszam do odcinka, tutaj jest podany link w karcie oraz w opisie.
Kolejną wartością mamy Network Compression Threshold i ona jest ustawiona normalnie na 256 i ona określa ilość bajtów, po której przekroczeniu pakiety danych będą kompresowane. Możemy tutaj wpisać -1, wtedy wyłączymy w ogóle kompresję danych, albo 0, wtedy będziemy kompresować wszystko. Tutaj warto dać uwagę, że jeżeli jesteśmy połączeni za pomocą Ethernetu, czyli po LANie, na przykład 2 komputery i macie serwer po LANie Minecrafta, wtedy w takim przypadku pliki o wielkości 64 bajtów bądź mniejsze wymagają kompresji do przynajmniej 64 bajtów. Z tego powodu wartość parametrów w zakresie 1:64 nie jest korzystna, dlatego warto wybrać inną wartość, czyli po prostu więcej niż 64. Następnie mamy wartość online mode. To oznacza tyle, czy serwer jest premium bądź non-premium. Po prostu czy będziemy sprawdzać użytkownika, czy kupił Minecrafta premium, czy nie. W tym wypadku też nie będziecie widzieć na no premium skinów, czyli jeżeli ustawimy false, będziemy mieć po prostu no premium, czyli nie będziecie widzieć skórek ustawionych. To jest też taki problem, że można się, że tak powiem, podszywać pod innych graczy, więc jeżeli macie premium, to grajcie zawsze na premium. Chyba że macie kolegów z no premium i ufacie im, to wtedy grajcie na false. Kolejną rzeczą tu mamy permissions, poziom permisji dla operatorów. W tym wypadku permisję tutaj mamy na poziomie 4, że tak powiem, jeżeli sobie ustawimy na poziomie 4, to wtedy operatorzy mogą używać komendy stop i wszystkich innych, ale przejdźmy sobie przez wszystkie 4 poziomy, bo to jest od 1 do 4. A więc na poziomie pierwszym operatorzy mogą budować na terenie spawnu. Czyli, że tak powiem, jeżeli jest spawn protection ustawione, to wtedy oni, że tak powiem, ich się to nie tyczy. Na poziomie drugim operatorzy mogą używać komend clear, difficulty, effect, game mode, game rule, GIF, itp. Oraz edytować bloki poleceń. Na poziomie trzecim operatorzy mogą używać komendy ban, deop, kick i op. I na poziomie czwartym mogą używać komendy stop. Oczywiście, jeżeli mamy poziom trzeci, to wszystkie poprzednie poziomy jakby są w tym wbudowane, czyli też możemy używać innych komend. OK. Następnie mamy opcję player idle timeout. Jeżeli wartość jest wyższa niż 0, gracz trwający w bezczynności dłużej niż podaną liczbę minut zostanie wyrzucony z serwera. Uwaga! Czas jest liczony od nowa, jeżeli gracz wykona jedną z poniższych czynności. Podświetlenie okna z grą, zaklęcie przedmiotu, umieszczenie tabliczki, kopanie bloków, stawianie bloków, zmiana przedmiotu trzymanego w dłoni, animacja gracza, ruch, zmiana statusu klienta serwera, wiadomość na czacie i użycie bytu. Czyli po prostu jeżeli teraz mamy wartość 0, to jeżeli gracz będzie się nie ruszał przez minutę, zostanie wyrzucony. Generalnie to wartość tutaj wpisujemy w minutach, czyli jeżeli gracz będzie nieaktywny przez minutę, czyli jeżeli jest 0, to jest ta opcja wyłączona, ale jeżeli będzie więcej niż na przykład 1 wpiszemy, to jeżeli będzie stał minutę tutaj bez ruchu, to wtedy zostanie wyrzucone. Kolejną opcją jest Prevent Proxy Connections. Ta opcja oznacza tyle, że jeżeli mamy wartość na false, wtedy zezwalamy użytkownikom na korzystanie z VPN-ów i z serwerów proxy. Jeżeli ta wartość jest na true, wtedy użytkownik będzie wyrzucony z serwera, jeżeli będzie używał VPN-a albo proxy, więc no, że tak powiem, to po prostu tutaj sprawdzamy. Kolejną opcją jest PvP, jest to true albo false i sprawdzamy tutaj, czy tam włączamy na serwerze walkę z innymi graczami albo wyłączamy. PvP tak a propos oznacza player kontra player, czyli gracz kontra gracz, w zasadzie player versus player. Następnie mamy query port, to jest tak jak mówiłem tutaj, port do że tak powiem, do włączenia tego query i tutaj możemy sobie go ustawić na przykład na taki sam jak nasz serwer Minecraft. Potem mamy opcję rate limit i to jest po prostu, że tak powiem, ograniczenie wysyłania pakietów przez użytkownika, więc tutaj po prostu 0 to wyłączamy w ogóle tą opcję, ale tak to jeżeli byśmy sobie ograniczyli na przykład do 100, wtedy po przekroczeniu tej liczby, czyli tych 100 pakietów, użytkownik zostanie wyrzucony. Kolejną rzeczą jest Aircon, czyli właśnie ta zdalna konsola i tutaj mamy hasło i port, który musimy sobie wpisać, żeby się połączyć z tą konsolą. Oczywiście hasło jest potrzebne, bo tak to jeżeli ktoś by obczaił wasz port, waszego właśnie tej konsoli, to wtedy mógłby wykonywać bez problemu, że tak powiem, komendy w tej konsoli, więc warto to mieć na uwadze. Kolejną rzeczą mamy resource pack, czyli po prostu informacje o tym, gdzie jest nasza paczka zasobów, czyli, że tak powiem, texture pack, tak to się nazywało. Jeżeli chcemy, żeby wszyscy na serwerze korzystali z texture packa, a tutaj mamy też, że tak powiem, z H1, czyli hash. Hash to, że tak powiem, bierzemy sobie tą paczkę zasobów i przerzucamy ją przez taki algorytm i wychodzi nam tutaj klucz o jakiejś tam długości, załóżmy 32 znaków. I po prostu serwer przy starcie sprawdza to, robi dokładnie to samo, haszuje tą paczkę danych, co tam daliśmy
i sprawdza, czy się zgadza z tym kluczem. Jeżeli się nie zgadza, to wtedy na żółto wyświetli Wam ostrzeżenie o tym, że się właśnie ten klucz 1 z H, czy tam z H1 nie zgadza. Wiem o tym, że z natury przez te funkcje haszujące potrafią powstawać lekkie różnice, ale które nie mają, że tak powiem, wpływu na Wasz, że tak powiem, texture pack, więc możecie z tego korzystać bądź nie. Kolejną rzeczą to jest serwer IP i ta wartość zostaje pusta. Normalnie, jeżeli macie komputer, wystartowaliście Wasz serwer Minecrafta, ona zostaje pusta, ta wartość. Jeżeli przekierowujecie porty, też zostaje ona pusta. Ona dopiero ma znaczenie, jeżeli hostujecie serwer na przykład Waszym VPS-ie czy coś. Wtedy ma ona znaczenie. Albo jeżeli macie kilka routerów czy coś w tym stylu, to wtedy dopiero ma to znaczenie. Tak to zostawiamy to puste, bo IP Waszego serwera lokalnie to jest IP Waszego komputera lokalnie. To jest ważne. Więcej na ten temat jeszcze jest w odcinku drugim o przekierowaniu portów, więc to też warto powiedzieć. Oraz mamy tutaj serwer port, jest to 2556, jest to port, na którym działa Wasz serwer. Normalnie, jeżeli macie jeden serwer, nie powinno się tego zmieniać, bo jak wiecie, tutaj mamy IP naszego serwera, jest to localhost i tutaj sobie dopisujemy 25565. Dokładnie ten sam port możemy sobie dopisać i widzimy tutaj serwer jak najbardziej pięknie działa. Jeżeli natomiast piszecie inny port, bo normalnie ten port 2556 jest automatycznie dopisywany, więc nie musicie tutaj nic wpisywać, ale jeżeli będzie on inny, wtedy musicie coś tutaj wpisać, ten konkretny port. Kolejną opcją jest to właśnie Snooper Settings. I generalnie ta opcja wysyła po prostu dane o różnych błędach w serwerze, o stabilności serwera do Minecraft.net, czyli do Microsoftu, do Mojangu. Wysyła tą opcję, możecie sobie ją włączyć bądź wyłączyć, jak tam wolicie. Normalnie ona jest włączona, jednakże nic się nie stanie, jeżeli ją wyłączycie. Kolejną opcją to jest po prostu, czy zwierzątka mają się spawnować. Generalnie, jeżeli na serwerze macie duże lagi, to możecie to wyłączyć, wtedy się nie będą spawnować, ale no, będziecie mieć grywalny serwer, ale nie będziecie mieć zwierzątek, coś za coś. Kolejną opcją to jest po prostu spawnowanie się potworków, tak jak widzimy tutaj. Potem, czy mają się spawnować NPCs, czyli villagery. Potem mamy spawn protection i tutaj to jest po prostu opcja, która, jeżeli sobie wejdziemy na serwer, tutaj wejdę na serwer, to mamy 16 tutaj ustawione i jeżeli ja sobie się tutaj zginę sobie, to tutaj jest spawn w tym miejscu i tutaj nie powinienem móc rozwalać ileś tam bloków. Tutaj jest akurat wypisane 16, zaraz Wam wytłumaczę, jak to jest. 16 to jest 33 na 33 bloki, z tego to się nie mylę. Zaraz Wam powiem, jak to generalnie obliczyć. 33 na 33 bloki, czyli od tego punktu tutaj liczymy 16 w tą stronę i 16 w tą stronę. I generalnie jak to działa? Z racji tego, że ja jestem operatorem serwera, no to mogę to niszczyć, prawda? Mogę niszczyć tutaj wszystko, ale inni gracze, którzy dołączą, nie będą tego mogli robić, nie będą mogli niszczyć tej bloku. Warto powiedzieć, że jeżeli serwer nie ma żadnego operatora, to spawn protection nie działa. To warto dodać, czyli jeżeli po prostu ja się teraz dam opa, to ciągle będę tutaj mógł niszczyć, bo nie ma żadnego innego opa na serwerze. Na serwerze nie musi być online, ale po prostu nie ma żadnego innego operatora wpisanego i dlatego będzie tutaj można wtedy niszczyć, więc warto to wiedzieć, że na przykład dacie sobie tutaj jakąś wartość, na przykład 100 czy coś i po prostu dacie sobie te opa i kurczę, co jest, mogę niszczyć, co nie? Ale warto wiedzieć właśnie, że wtedy musi być choćby jeden operator serwera, żeby ta opcja działała, bo tak to się sama wyłączy. A więc jak to obliczyć? Obliczamy to w taki sposób, że wartość, która jest w spawn protection, to jest x, czyli 2 razy x plus 1. To jest wartość, żeby obliczyć na ile kratek jest, że tak powiem, spawn protection, czyli x to jest po prostu to, co piszemy w spawn protection, czyli 2 razy 16 plus 1. 2 razy 16 jest 32 plus 1 daje 33. Od tego punktu, czyli łącznie jest 33 na 33 klocki. Jak to sobie możemy wyobrazić? Jeżeli chcemy stworzyć, ta liczba zawsze musi być nieparzysta, ponieważ zawsze musimy doliczyć ten blok tutaj. Czyli możemy sobie wyobrazić 16 klocków w tą stronę, 16 klocków w tą stronę, 16 w tą, 16 w tą i jeden ten, na którym stoimy. Dlatego jest plus 1. Czyli 16 oznacza tyle, że 16 w tą stronę, 16 w tą stronę, 16 w tą stronę, 16 w tą stronę i na tym miejscu stoimy. Ale z racji tego, że potrzebujemy mieć kwadrat, no to 16 w tą, 16 w tą i plus 1. Dlatego mamy 2 razy 16 i plus 1. Ok, więc jak na przykład wpisalibyśmy tam 100 klocków, prawda, 100, to byśmy mieli tak 100 w tą stronę, 100 w tą stronę plus 1, czyli byłoby 101 na 101.
zawsze liczba byłaby nieparzysta, bo mamy to +1. Więc w taki sposób możemy to obliczyć, czyli jeżeli wiemy, że jest 16, to jest 33 klocków na 33 klocków i to jest taka powierzchnia. Ok. Kolejną opcją to jest sync chunk writes, czyli po prostu, że chunki będą zapisywane synchronicznie, czyli jeden po drugim. Generalnie ta opcja jest true, ona jest generalnie tylko na vanilla true, na paper działa ona troszeczkę inaczej. Mam tutaj text filtering config, czyli filtr czatu. Nie mogłem znaleźć informacji na ten temat, ale wydaje mi się, że to po prostu jest banowanie słów, które piszemy na przykład na czacie, bądź które piszemy na tabliczkach i po prostu będą one prawdopodobnie zastąpione jako gwiazdki, ale nie umiem powiedzieć, bo nie znalazłem, tak jak mówię, na ten temat żadnych informacji. Kolejną rzeczą mamy use native transport, to jest po prostu, że jeżeli mamy nasz serwer hostowany na Linuxie, wtedy po prostu będzie poprawa, że tak powiem, otrzymywania oraz wysyłania pakietów, jednakże to działa tylko i wyłącznie na Linuxie, więc nie musimy się tym bawić. Następnie mamy view distance, jest to nic innego jak daleko widzi gracz. Jest to wartość między 2 a 32 i ona po prostu określa, jaka jest maksymalna widoczność terenu w po prostu ilości chunków, przesyłana do gracza przez serwer i ona jest podawana w promieniu. Więc tak jak mówię, to jest 10, możecie sobie ją zmniejszyć bądź zwiększyć. Następnie mamy whitelistę, czyli po prostu białą listę osób, które mogą grać na serwerze. False oznacza, że jest wyłączona lista, a true oznacza, że jest włączona ta lista. Mamy też plik whitelist.json i tam są zapisywane te niki. Jest to dokładnie, słuchajcie, ten plik whitelist.json i tutaj są one wpisywane. I warto dodać, że operatorzy serwera mogą połączyć się z serwerem, nawet jeżeli nie są na białej liście. Wprawdzie na paperze można tą opcję wyłączyć dla konkretnych operatorów. A więc tak, ja myślę, że wyczerpałem temat właśnie server properties. Odcinek jest dość długi, jednakże omówiłem wszystko, co tutaj jest potrzebne, żeby zrozumieć ten cały config. Generalnie wszystkie też rzeczy znajdziecie w opisie. Myślę, że czasami, jeżeli sobie by ktoś chciał obejrzeć konkretny moment filmiku, myślę, że Wam się odcinek spodobał. Zachęcam Was do subskrypcji, bo mała część osób subskrybuje mój kanał, który ogląda moje filmiki, oraz zachęcam Was na inne kanały oraz zostawienia kciuka w górę, Instagram oraz do darmowego konta Magic. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie też kciuka w górę, bo to naprawdę motywuje. Ja jestem Merlin, trzymajcie się gorąco, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!